Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż z Samsunga B7510 z 2011 roku. Tutaj ciekawe, kto zgapił od kogo, czy BlackBerry, czy Samsung, właśnie z tą klawiaturą QWERTY, ale raczej właśnie Samsung i Nokia, która też produkowała kilka modeli właśnie z klawiaturami QWERTY. No w tym przypadku naprawdę dość wygodna klawiatura QWERTY i dość dużych tutaj rozmiarów, także na pewno się fajnie tutaj korzystało z tego telefoniku. Tutaj niestety nie działa nam wyświetlacz, sobie zobaczymy jeszcze, włączymy, spróbujemy. Tutaj spójrzmy na nasz wyświetlacz, tutaj wyświetla nieprawidłowo. Teraz dłużej trochę przytrzymam. Są jakieś paski, spójrzcie na wyświetlaczu. Niestety nie działa tak, jak być powinno. No ok, tutaj być może nie padł wyświetlacz, tylko soft, ale no, nie mam możliwości tak naprawdę sprawdzenia tego. I spójrzmy sobie tutaj na podstawowe informacje tego telefoniku, jak wygląda. Tu mamy na bocznej ściance włącznik i włącznik naszego telefoniku. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania. U samej góry mamy tutaj podładowania i 3,5 jack. Na samym dole oczywiście tutaj otwór na nasz mikrofonik. I na przykład tylko i wyłącznie tutaj głośniczek od rozmów. Tutaj chyba prawdopodobnie telefon posiada dotykowy ekran, ale taki pewny nie jestem, naprawdę, bo nie wiem. I tak on wygląda. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze tył naszego telefoniku. Posiada aparacik fotograficzny. Tu nawet nie wiem jakiej rozdzielczości, jakiej tutaj jakości przy ten aparacik, ale na pewno nie jakiś tutaj szałowy. I otwór na nasz główny głośnik. Teraz sobie tutaj sprawdzimy pod naszą tutaj baterią. Bateria posiada tutaj 1350 mAh i została wyprodukowana, widzimy, w 2011 roku, podobnie jak ten model telefoniku. Tutaj na odwrocie spojrzymy sobie jeszcze Samsung. Tu jakieś dokładne informacje naszej baterii. I pod nalepką tej informacyjną Samsung GT B7510 został wyprodukowany, tu widzimy pewnie w Korei. I jakie dokładniejsze informacje widzimy tego modelu. Tu ciekawe, oczywiście telefon tutaj posiada wejście na kartę pamięci microSD, no tutaj zapewne do 16 GB, bo jest telefon znacznie nowszy, 2011 roku. I teraz tutaj przejdziemy do demontażu i montażu tego modelu. Tutaj spójrzcie, posiada jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą śrubkę. Ja tutaj posługuję się w tym przypadku Torxem PH30. Tutaj nie czepiajcie się mojej niewiedzy odnośnie aparatu czy innych tutaj elementów, bo tak naprawdę ten filmik jest stworzony głównie po to, żeby zrobić demontaż tutaj prawidłowy tego telefoniku. I sobie odkręcamy wszystkie. Tutaj jak na Samsunga przystało, są głównie krzyżaki. Więc sobie te wszystkie odkręcamy. To mi się podobało nie w Samsunga, że się posiadał głównie w większości właśnie te krzyżakowe śrubki, więc takie bardziej uniwersalne tak naprawdę, bo krzyżaka zawsze gdzieś w jakimś tam storyku czy innych funkcyjnych narzędziach się zawsze znajdzie. Tutaj wszystkie zostały już odkręcone. Sobie sprawdzamy dla pewności. To teraz tutaj podwadzamy naszą przednią obudowę. Tutaj raczej tył, bo tutaj widzę, że tył jest bardziej taki do podwadzania, więc sobie jedziemy od samego dołu. Tutaj wjeżdżamy. Robimy to delikatnie tutaj między klawiszami, by jej nie uszkodzić oczywiście. Tu sobie dalej jedziemy i rozszerzamy naszą obudowę delikatnie. I dalej sobie jedziemy, tu uważamy na klawisze. Tutaj widzę, że obudowa już jest pęknięta.
I prawdopodobnie ktoś pewnie już demontował ten telefon nieraz. Świadczy to fakt o tym, że to nie było jednej śrubki. I teraz spójrzmy tutaj na nasz korpusik. Tu mamy naszą wibrację, która jest tutaj w bardzo prosty sposób wymienna. Jakieś złącza tutaj widzimy. I już mamy naszą płytę tutaj główną. Płyta główna tutaj bardzo prosto skonstruowana. Tu mamy lutowany mikrofon. Tu złącza pewnie wyświetlacza i innych tych elementów. To sobie odłączamy wszystko. Tutaj nasz aparacik, który wyciągamy. Aparacik tutaj dość małych rozmiarów. I tutaj coś jeszcze mamy podłączone, więc sobie odłączamy. I teraz spróbujmy sobie podwalić naszą płytę. No i widzicie, już tutaj bardzo fajnie wychodzi. Bardzo szybko. I tak wygląda nasza płyta w tym Samsungu. Dość tutaj dużych rozmiarów. I jak na te rozmiary bardzo tutaj lekka płyta, bo widzę, że nie jest to jakaś grubsza. Wykonana pewnie tutaj z małej ilości właśnie tych materiałów. Tutaj sobie odpinamy jeszcze, bo jest wymienny slot karty SIM. Tutaj z taśmy w bardzo prosty sposób. I teraz już mamy taką, można powiedzieć, gołą płytę główną. I wszystkie elementy na niej możemy oczywiście wymienić, ale troszkę w utrudniony sposób. Lutujemy, zgrzewamy i wyciągamy wszystko. Teraz sobie idziemy dalej, wchodzimy bardziej w głąb naszego wyświetlacza. Tutaj sobie delikatnie podwadzimy tutaj z drugiej strony. Tutaj sobie idziemy do góry może. Tutaj widzę. O, tu jest zaczask. I sobie wyciągamy ten drugi element. Tutaj widzimy naszą nakładkę klawiaturki. Tą membrankę całą możemy teraz wymienić taśmowo. I tu w środku jeszcze jakieś czujniki, pewnie światła. Tutaj i 3,5 jack też łatwo możemy mieć i głosiczek od rozmów. Tutaj jest przyklejony. I już widzimy nasz wyświetlacz. Tutaj jest połączony taśmowo. Więc wyciągamy sobie taśmę. Tutaj prawdopodobnie ta taśma jest. Tu mamy tak jest, to pewnie jest od dotyku i od wyświetlacza. To pewnie ten telefon posiada dotyk. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem. I tu jeśli chcemy wymienić ten wyświetlacz, no to musimy podwalić go odpowiednio, by go nie uszkodzić. No ale tutaj musimy może użyć delikatnie tego metalowego urządzenia, bo i tak tutaj widzę, że jest uszkodzony ten nasz wyświetlacz, więc tutaj za dużo nie tracimy. Czy w sumie nic nie tracimy, bo tu tracimy jakąś, tak jest tutaj lipny. Więc sobie tutaj wjeżdżamy. Delikatnie oczywiście. Najlepiej jak się podwadzamy takimi tutaj sposobami, to zawsze tylko i wyłącznie plastikiem. Pamiętajcie, bo metal zawsze można go uszkodzić. Tutaj jakieś syfy widzimy na wyświetlaczu. No i tak on wygląda. Tutaj dość dużych rozmiarów i dość naprawdę prosty telefon w demontażu. Tutaj nie będziecie mieć jakichś bardziej większych, myślę, trudności. I teraz sobie tu jedziemy w odwrotnej kolejności. Teraz sobie może przy okazji tutaj przetrę ten wyświetlacz. Niech już będzie, niech będzie czysty, może zepsuty, ale niech będzie już czysty. No. Tak już wiecie. Wy też to zróbcie oczywiście, jeśli go powróciliście. I zakładamy go tutaj z powrotem na swoje miejsce. On tutaj był z tej strony, zgadza się. Także już go założyliśmy, teraz zakładamy tutaj z powrotem naszą tasiemkę. Odsuwamy tutaj, wkładamy, mocujemy.
Także to już jest zrobione. Teraz z powrotem zakładamy na swoje miejsce drugi element. Tutaj mamy wszystko tak naprawdę jak na dłoni, bo widzicie te elementy, te okrągi tutaj wywiercone. Wszystko mamy fajnie założone. O, widzę, że to nam puściło. Tutaj być może coś tutaj nie łączy w tym telefonie, że tak wyświetlacz nie działa. Ale tutaj widzę, że jest trochę wyrobione. No zobaczymy później po złożeniu, czy faktycznie coś z tym wyświetlaczem poprawiło się, czy nie. Teraz sobie to łączymy wszystko na naszych blokadach. Aż kurczę, wbiłem sobie troszkę w kciuka. Tutaj uważajcie na źgoka. Tu jest w tym miejscu. Można sobie troszkę tutaj poranić dłoń. Nie zauważyłem. No i tu już jest wszystko włożone. Teraz jedziemy sobie dalej. Zakładamy naszą płytę główną na swoje tutaj miejsce. Tu ona była w tym miejscu. Tutaj mocujemy. Czyli powiem tak szczerze, że ona tu jest raczej nie zamocowana nigdzie, tylko że te właśnie taśmy tutaj wszystkie mocują bardziej ją i staje się ona po prostu sztywna. Tutaj jedziemy z tym. Tutaj wszystko zamocowane. Jeszcze nasz aparacik został. Tutaj z aparacikiem najlepiej może zrobić tak, bo tu jest troszkę taki mały dylemat. Tu sobie najpierw może włożymy tą taśmę. Tak jest, włożymy tą taśmę. Tutaj wsuniemy od góry. Wsuniemy taśmę od góry. Blokujemy i teraz dopiero wkładamy nasz aparat, bo tak to na pewno nie wróci. Tak jest to tutaj skonstruowane. Niby prosta sprawa, ale czasem trzeba się tutaj troszkę pomyśleć, żeby to w miarę szybko zrobić i się tutaj nie dłubać godzinami. Ten mikrofon oczywiście tutaj musimy włożyć na swoje miejsce. On tutaj musi być włożony w swój rowek, który jest tutaj w obudowie. Tutaj musimy go fajnie włożyć. O, i jest wszystko już tak, jak być powinno. Aha, i jeszcze nasz slot karty SIM, bo byśmy o nim zapomnieli. Tutaj łączymy go z płytą główną. Tutaj mocujemy nasze zaczaski. No i to wszystko. I teraz sobie zakładamy z powrotem naszą tutaj nasz tylny korpus. Jedziemy sobie po całej tutaj długości z wszystkich stron. Sprawdzamy każdy punkt, bo tutaj dużo jest zaczasków. Jeśli już to jest zrobione, tutaj zobaczmy z wszystkich stron. Tutaj coś mi nie naszło. Aha, tutaj już jest, widzę, zaczask wyrobiony, ale już jest w miarę ok. A teraz sobie oczywiście sprawdzamy nasze klawisze. Tutaj z jednej, z drugiej. Jeśli jest wszystko ok, to teraz możemy już śmiało tutaj przykręcać nasze śrubeczki. Tutaj było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja w tym przypadku miałem 6. Ale wy przekręcacie tutaj 7. Jakkolwiek przykręcić, tak będzie dobrze. Tutaj nie musimy nic kombinować. Wszystkie są takie same. Takie same tutaj długości. Więc sobie je przykręcamy. No już chyba ostatnia śrubeczka. Tutaj spójrzmy, wszystkie śrubeczki już są. Tu jednej brakuje, ale to nic. Zakładamy ponownie naszą tutaj baterię. Zakładamy naszą tylną obudowę i sprawdzimy, czy to faktycznie poprawiło coś w naszym tutaj wyświetlaczu.
Jak widzicie, jest to samo, tutaj prawdopodobnie jest uszkodzony albo wyświetlacz, albo tutaj płyta główna w tym modelu Samsunga. Tutaj widzieliście dość ciekawy Samsung, właśnie BT7510 z 2011 roku. Dość ciekawie to jest skonstruowany. Tutaj zapewne posiada również sieć LAN, Wi-Fi i te podstawowe oczywiście funkcje, czy Bluetooth, czy inne, które tutaj możemy się posłużyć. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Oczywiście zachęcam Cię do demontażu takiego telefonu, bo jest naprawdę dość prostym telefonem i myślę, że spokojnie sobie go zrobisz w domowym zaciszu. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na moim kanale, zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy i mój kanał. Cześć!